wszystkim. Zaczynamy nowy dzień. Z 1:53, za 7 minut mamy autobus do Kairu. No to zaczynamy nasz kolejny dzień. Dzień dobry. Przerwa na zakupy. 5 rano. Mamy jeszcze 200 km, teraz będziemy jechać w pustynię. Dzień dobry. Jak się jechało? To idziemy zwiedzać piramidy. Jest Jona, jeden z cudów świata. W końcu skreślamy ją z naszej listy. Piramida Cheopsa. Piramida Cheopsa, zwana także Wielką Piramidą, została zbudowana w okresie starożytnego państwa około 2560 roku przed naszą erą jako grobowiec faraona. Szacuje się, że była budowana blisko 20 lat. Nie jest jasne, czy tak naprawdę Cheops został w niej pochowany. Oryginalna wysokość piramidy wynosiła blisko 147 metrów. Obecnie, z powodu utraty piramidionu, ma prawie 139. Bok piramidy ma długość około 230 metrów. Piramida ta była najwyższym budynkiem na świecie przez 3800 lat. Wewnątrz piramidy znajduje się sieć korytarzy i komnat. Główne pomieszczenia obejmują komnatę królewską, komnatę królowej i wielką galerię. Na płaskowyżu w Gizie znajdują się również piramidy syna i wnuka Cheopsa, czyli piramidy Chefrena i Mykerinosa. Oprócz głównych piramid, kompleks piramidowy w Gizie obejmuje również mniejsze piramidy znane jako piramidy królowych, które były miejscem pochówku dla żon i bliskich krewnych faraonów. Nie ma tutaj kolejeczkę. Ojej, w końcu. Po 25 minutach. Robi się gorąco. Jesteśmy w środku. Jest. Stamtąd zeszliśmy. Więc tyle. Wnętrze piramidy zaliczone. Nigdy więcej. Piramida Cheopsa zaliczona. Standardowe przejażdżki na wielbłądach wskazane. 10 dolków kosztuje taka impreza. Uwaga, o widać. Jest głowa Sfinksa. Nagrywam kramę.
Jest piątek, godzina 12:12, a my podziwiamy Sfinksa. O, Sfinks ma ciało lwa z takim pięknym ogonem i głowę faraona w chuście na męsce. Sfinks od tylca. Widzicie, że Sfinksa smarł tutaj powidła, jak zwykle. Papa. I tak wygląda właśnie Giza. I Sfinks. I 3 piramidy Hefrena, syna Hefrena i wnuka Hefrena. Hejka, jesteśmy właśnie w Muzeum Kairskim. Znajduje się tu 160 000 eksponatów. Powstało w 1835 roku, a od 1900 roku, a właściwie 1902, kiedy zakończono budowę, znajduje się ono w tym neoklasycystycznym budynku w centrum Kairu. Od kilku lat wybudowano zupełnie nowe muzeum, tuż przy Piramidzie w Gizie, jednak przez kilka lat rzędu jego otwarcie jest opóźnione, ale już niektóre eksponaty zostały przetransportowane z tego muzeum do tego w Gizie. Warto też dodać, że jest to największe muzeum egipskie na świecie. Tutaj chciałem powiedzieć. Gabriela nam powie, co sądzi o muzeum. Jest ogromne. Jest bardzo dużo eksponatów. Bardzo fajnie się dowiedzieć czegoś o historii. Jaki ulubiony eksponat? Złota trumna Tutenhamona? Czyli nie maska. Może... Nie, trumna. Muzeum robi naprawdę bardzo fajną robotę i niestety to, co nam się tutaj nie podoba, to to, że nie jest zbyt zadbane. Wszędzie dużo kurzu, niestety, ale te szyby są po prostu brudne, więc czasem ciężko oglądać te wspaniałe eksponaty. Idealny przykład pięknego sarkofagu i brudnej szyby. Oryginalne papiruski sprzed kilku tysięcy lat. Zajebiście długie. Dobra,
Ale żeby nie było, że się nie staram, to jest piękny neoklasycystyczny budynek zbudowany w 1902 roku. Dziękuję. Adam się nie przejmuje, biedny konik tej kakofonii dźwięków. Sobie idzie koniczek. Tam oddali i mama słychać. Zdrówko. A to widok z naszego okna. Kair noc.